smoking, a gene for homosexuality. He's not a very well-reputed scientist. So, I mean, the way to do this is... I just want to say that who tell that? Yeah, he's notorious for finding genes, and then when you repeat his experiments, they're invariably... He looks at one group of families, when you look at another, you don't find the same thing, so his results have never been repeated. I mean, the way to test this... So najpierw pytanie, że pan chciał się odnieść do tego, co Inosa mówiła odnośnie tego genu, który daje predyspozycję do religii. To był Dean Hammer, tak? Yes. Dean Hammer, który też wynalazł, słynny z tego, że wynalazł gen homoseksualizmu, gen palenia i tak dalej. Badania, które robi, to po prostu wybiera pewne dane. No, kiedy się je powtarza, okazuje się, że no, nie dochodzi do takich samych wyników, więc nie jest on zbyt poważanym naukowcem w swoim tonie. Now here's the way to answer that question, which is an experiment that I've proposed that's impossible. You bring up a group of children in an environment where they never hear anything about religion, and then see if they spontaneously conceive of God and religion. If they did that, then I would start to believe that there were genes for believing in the supernatural. That experiment is impossible, but just thinking about it, I cannot imagine somebody spontaneously thinking of God, much less Jesus, without any cultural influence whatsoever. Więc jedynym sposobem, moim zdaniem, który mógł potwierdzić istnienie takiego genu, był eksperyment, którego nie da się zrobić. Czyli po prostu wybranie dzieci i wychowanie ich tak, żeby one nigdy nie słyszały o żadnym Bogu, żadnej religii i żeby one same spontanicznie doszły do takich idei, żeby same jakoś wymyśliły Boga i nie wydaje mi się, że jest możliwe, żeby wymyślili zarówno Boga, a już na pewno nie Jezusa, żeby do takich wniosków doszło. Oczywiście takie badanie nigdy nie może być przeprowadzone. Can I just one? But if it is true, somewhere very long time ago, there is no religion. There has to be some first one. Yep. So if there was some people, there were some people which were no religious and just invited it. But that doesn't say anything about the genetic basis of it. At one point, people invented fire, so there was no fire, and then there was fire. No, we're not going to say there's a gene for fire. You could have invented religion in exactly the same way. It just comes to you as something that seems right to you. So, just because something arises spontaneously doesn't mean it's genetic. Tutaj pan odpowiedział, no, ale kiedyś nie było religii, ktoś musiał na ten pomysł wpaść, na tę ideę wpaść, więc może to by było dowodem, że to jest takim genem. No, tutaj, no nie jest to dowodem, no bo tak samo kiedyś ktoś wpadł na ideę ognia, można powiedzieć, i tak dalej, i tak dalej. To, że ktoś kiedyś, jedna jednostka coś wymyśliła, no nie potwierdza, że takie coś istnieje u niej jako spontanicznie u wszystkich, że nie jest to genetycznie uwarunkowane. Ja tutaj chciałem się spytać Ciebie o psychologię ewolucyjną, no bo czytam właśnie sporo artykułów na Racjonaliście na przykład, gdzie krytykujesz przynajmniej za duże skłonności do zaufania do tej rozwijającej się dziedzinie wiedzy. No i czy odrzucasz psychologię ewolucyjną całkowicie, czy też skłaniasz się ku temu, że jednak geny mogą mieć jakiś wpływ na ludzkie zachowanie? No ja tutaj tylko dodam, że psychologia ewolucyjna no zakłada, że są to pewne skłonności, nie jest to całość. Skłonności plus kultura. So, I read a lot of your articles on Racionalista, for example, about your take on evolutionary psychology and your critique of it. So, what is your take on that, and what do you think of this very young science, and about do you treat it as that evolutionary psychology only tells us about certain possibilities of or probabilities of some actions, some attitudes that we develop, nothing more, or do you think it's? I don't think it's totally false, or can we say that it actually has some? They have some good observations as well. That's a very complicated question. I'll try to answer it simply. Evolutionary psychology is simply the science that maintains that part of our modern human behavior is based on our evolution. It's like part of our bodies are based on it. Więc w ogóle to jest bardzo skomplikowane pytanie, postaram się jakoś najprościej na nie odpowiedzieć. Więc psychologia ewolucyjna po prostu mówi, że naszych zachowań jest wynikiem
naszej ewolucji, tak samo jak twierdzenie, że to jak wyglądamy nasze ciało jest też wynikiem ewolucji. And there's no question that a lot of our modern behavior is based on evolution. The love of our children is the most obvious example. That's clearly something that's evolved. Our tendency to favor strangers over non-strangers, our fear of heights, of snakes and spiders, things like that, are clearly based on evolution. Więc zdecydowanie jest na pewno całkiem sporo zachowań, które mają swoją podstawę ewolucji, na przykład miłość do dzieci, faworyzowanie bliskich ponad obcych, strach przed wężami, lęk wysokości itd. No, nie wszystkie fobie, agarofobie na przykład. Więc nasza część fobii, to do tego nie ma wątpliwości, że to faktycznie ewolucja wytworzyła. And behaviors like eating and sleeping and copulating, those are clearly behaviors, and those are clearly based on evolution. Tak, no i jedzenie i spanie i kopulowanie to są też zdecydowanie zachowania, które wytworzyła ewolucja. But of course there's a huge amount of cultural influence on behavior as well. So the problem for evolutionary psychology is to partition out the cultural contributions to our behavior, which change very rapidly, from the genetic ones. That's the problem, and it's a very young field, and it's very often difficult to decide what part of our behavior is culturally induced versus genetically induced. Więc to problem pojawia się w momencie, w którym wchodzi kultura. Za znaczną część naszych zachowań odpowiada kultura i psychologia ewolucyjna musi nauczyć się, czy też musi odróżnić zachowania, które zostały wywołane przez ewolucję, od zachowań, które zostały wywołane przez kulturę. No i często nie wychodzi to do końca i jako, że to jest bardzo młoda nauka, no to jeszcze musi się dużo w tej kwestii nauczyć, bo to jest niezwykle trudne do wyczucia, szczególnie ze względu na to, jak zmienna i to jak gwałtownie zmienna jest kultura, jak ona gwałtownie szybko potrafi zmieniać nasze zachowania. The problem is that you can think of an evolutionary explanation for every behavior. No, problem jest w tym, że praktycznie każde zachowanie można uzasadnić ewolucyjnie. But in order to test that scientifically, you have to be able to do experiments, which are very, very difficult for human beings. Ale by potwierdzić to trzeba dokonać eksperymentów czy badań, które niezwykle trudno zrobić i szczególnie dla ludzi. I'll just give one example of the difficulty. Every culture in the world has music, for example. And so there's been a theory that we have genes for making music. Now, how do we test that? I mean, the only real way to do that is to bring up a child completely isolated from any influences, any musical exposure whatsoever, and see if they spontaneously produce it. And of course we can't do that. Więc podam tego przykład. No, każde społeczeństwo, każda kultura na świecie ma jakąś formę muzyki. No i tu pojawia się teoria, że istnieje gen odpowiedzialny za to, że to jest genetycznie uwarunkowane. No i jak mamy to zmierzyć? No jedyna możliwość to rzeczywiście znowu wychować dziecko bez muzyki, bez tej koncepcji, sprawdzić, czy ona naturalnie jakąś muzykę, jakiś rytm wytworzy. Kompletnie odizolowane od muzyki. Tak. Co było też niemożliwe do zrobienia, szczerze powiedziawszy, bo sam język nasz jest rytmiczny i tak dalej. No, but birds singing, you know. A, to jeszcze. You cannot... Yeah, they do that for sexual reasons, of course. Yeah, but this is one of the theories of why but it's people... evolutionary, you know. Sorry? Evolutionary, you know. Yeah, in birds it clearly is. The question is it in humans? Can we assume that? And there is a theory, Jeffrey Miller's theory, that music is a sex organ. that music was invented by males to affect females. The problem with that is that women like to make music too. So I don't know. I mean, you know, you can find these parallels in the animal kingdom, but you know, a parallel is not a scientific proof. That's the problem. So. Więc jeśli chodzi o ptaki śpiewami, wiemy, że ptaki śpiewami to jest adaptacja seksualna. No i pojawia się teoria, że rzeczywiście my tak samo mamy. No i jest teoria Jeffrey Miller. Tak? Jeffrey Miller, który sformułował ją i mówi o tym, że to właśnie tak samo mężczyźni
zaczęli śpiewać, by zdobywać kobiety. Problem z tą teorią jest taki, no, że kobiety też lubią muzykę i też śpiewają, więc tutaj troszeczkę ta teoria podważona. No i znowu nie bardzo mamy jak to zbadać. I problem jest jeszcze jeden, związany z tym, że bardzo łatwo jest zauważyć pewne paralele w zachowaniach zwierząt i ludzi, ale to jeszcze nie jest dowód na to, że jest to biologicznie, jest to ewolucyjnie uwarunkowane. I mean, the way to test this would be to see that if people that made music had more offspring than people who didn't. I suppose Bach would be an example of selection for musical ability, but we don't have any evidence that making music gives you a reproductive advantage. If you're testing any behavior, according to evolutionary psychology, you have to show that that behavior gives you a reproductive advantage over people that don't have that behavior, and that's difficult. Trzeba pokazać, że jeżeli byśmy chcieli to udowodnić, że to zachowanie daje nam jakąś przewagę reprodukcyjną, czyli że na przykład osoby, które śpiewają mają więcej dzieci. Tutaj przykładem dobrym byłby na przykład Bach. Ale jest to niezwykle ciężkie do pokazania i właściwie nie ma dowodów zapisanych. no właśnie, nie jesteśmy w stanie też sformułować takich dowodów, no bo nie ma jak sformułować takich badań. So I would say that an adaptation is basketball, because basketball players in America have multiple children, like many different women, so I would say it's a sexual adaptation. Well, it's possible, yeah, it goes along with height, but for most, I mean, you know, we have to see over a number of centuries whether basketball players increase in frequency. No, że koszykarze mają, amerykańscy koszykarze są wręcz notorycznie znani z tego, że mają bardzo dużo dzieci z dużą ilością kobiet, więc to by był przykład tego, że to jest ewolucyjna adaptacja, że mężczyźni zaczęli grać w koszykówkę, by mieć więcej zdobywać kobiety. I odpowiedź jest taka, że jeżeli za 300 czy 400 lat będzie dalej ta zależność działać, to wtedy możliwe, że to faktycznie jest. Musimy poczekać po prostu. Chciałem nawiązać tutaj do tej rozmowy o ewolucji. Czy profesor uważa, że na przykład nasz rozwój biologiczny, ewolucyjny został w jakiś sposób wyhamowany, czy my się dalej rozwijamy, bo medycyna, genetyka powoduje to, że mamy coraz większe możliwości przedłużania ludzkiego życia, zachowania nawet bardzo tak powiem, niekorzystnych genów w populacji, czy to w jakiś sposób będzie kontrolowane w inny sposób, jeżeli można. So once again, the question about are we still evolving because of the advancements in medical science, in genetics, and so on, that people that a few hundred or even 100 years ago would not produce any offspring now are producing offspring, and so are we still evolving or de-evolving? Okay, I was asked that question in my talk at the university, and I answered it in two ways. Yes, because of medical advances, genes that would normally be eliminated remain in the human genome. So, and that's evolution. Because evolution is defined as a change in the frequencies of genes. So in one sense, yes, we're de-evolving. Więc po pierwsze, wciąż ewoluujemy, no bo wciąż jakieś geny pozostają. To, że te geny, które normalne przez kilkaset czy na 100 lat temu nie mogłyby się reprodukować, ponieważ byśmy zginęli, no one pozostają. To też jest forma ewolucji, prawda? To też jest dowód, jeśli chodzi o geny. Więc tak, w pewnym sensie deewoluujemy, czyli cofamy się. No, cofamy się w ten sposób, że może więcej tych genów letalnych, takich śmiertelnych w innych warunkach przeżywa. Tak. I one się propagują w naszym społeczeństwie ze względu, że masa ludzka wzrasta. Nie? Było nas tam kilka miliardów, teraz jest prawie 7 czy 8, prawda? Czyli ta populacja genów się rozszerza, nie giną zupełnie, tylko w jakiś sposób, czy to nie będzie jakaś bomba genetyczna, która wybuchnie w pewnym momencie i nastąpi ten Armagedon oczekiwany przez religię. And a follow-up to the first point. So more and more genes that were lethal, let's say, to human life a few hundred years ago, are staying in our genome. Correct. And wouldn't it be that way that they're gathering more and more lethal genes, lethal for human beings, and one day it would all, let's say, explode by in quotation marks
and that would be the end of human beings. It's an Probably interesting not. theory. Yeah, no, it's an interesting question. The answer is probably not. Let me ask a question to the audience first before I Okay. continue. Ask them how many of them would have died without modern medicine. Właśnie ilu z Państwa by umarło bez współczesnej nauki? Medycyny, Boże. Może łatwiej, I know. kto by nie umarł. Kto by nie umarł, właśnie. If you had an infection or an abscess tooth, Wyrostek robaczkowy. Pytanie Tak, jest do wyrywany. publiczności, ile z Państwa zginęłoby, gdyby nie współczesna medycyna? Umarło. Umarło. yeah. So Zapalenie płuc. most of us would be dead. So that gives you an example that all of our genes that are bad for us are still here. Okay, and the answer is yes, we're evolving. But remember that we're also evolving progressively in some ways because we are facing new challenges that we did not face in the past. Heart disease, obesity, diabetes, pollution. Those things still, and in other countries like in Africa, child mortality is huge. So those kids do not get saved, and there's a lot of natural selection going on in other countries. We're used to what's happening in first world countries, but in the rest of the world, natural selection is still acting. Więc pierwsze odpowiadając Panu na to stwierdzenie, no to musimy zwrócić uwagę, że mimo tego, że deewoluujemy, no to ewoluujemy w innych kwestiach, inne problemy, no, które kwestia jest choroby serca, nadwaga, czy też zanieczyszczenie środowiska, to także wpływa na naszą śmiertelność i reagujemy na to. Może to jest za krótki czas, żeby też to mierzyć. Poza tym musimy pamiętać o państwach trzeciego świata, czy chociażby w Afryce, gdzie poziom śmiertelności jest na tyle wysoki, że ewolucja tam nie zmieniła się w tej kwestii, bo wciąż dotyczy tych samych problemów. Więc to nie jest, odpowiedzią byłoby, że nie będzie tego Armagedonu z tego względu, że to wciąż jest przystosowanie, że inne kwestie stają się istotniejsze dla nas. To, że to nie jest wyrostek robaczkowy, no to teraz na przykład będzie właśnie nadwaga, czy też choroba serca. Also, if I can make a comment to what you were saying regarding the genetic pool or the negative effects of those genes that may perhaps be considered negative for the whole genetic pool. But there's also one thing to keep in mind that the advancement in bioengineering will, in a way, in the future, help us to eliminate a lot of that. So, Yes. you know, from one side, yeah, there, you know, a lot of those genes may be saying it within that genetic pool. However, the advancement in bioengineering will help us eliminate a lot of the diseases and that are present today, and you know, they kind of counteract to that. Więc tutaj Pan robił sobie taki komentarz, że musimy też pamiętać o tym, że chociażby inżynieria genetyczna posuwa się coraz bardziej. To, że te geny, które są dla nas w cudzysłowie śmiertelne i spowodowałyby, że nie żylibyśmy, gdyby nie postępy nauki, postępy medycyny itd., no to wraz z postępem inżynierii genetycznej będziemy w stanie też zlikwidować te geny odpowiedzialne za jakieś choroby wrodzone itd. Więc to, że one teraz zostają, jeszcze nie znaczy, że nie zostaną w pewnym czasie usunięte, chociażby dzięki postępowi nauki. One thing I would add to your comment is that we will have the ability in the future to identify diseases and maladies in utero or even in fertilized eggs and sperm and be able to eliminate them if society so decides, and that would help not only bioengineering but genetic engineering can also help eliminate this problem. No, musimy też pamiętać, że niedługo będziemy w stanie prawdopodobnie rozpoznać choroby, które byśmy zachorowali już u zatrudnionych jaj, czy też u samych królników, więc będziemy w stanie wpłynąć już w tym miejscu na rozwój człowieka i wyeliminować pewne choroby. Okay, so in your lecture you talk about this kind of a discrepancy or discord between the kind of a colloquial understanding of the term theory and a scientific understanding of that word. But in your explanation I find it confusing
when you seem to suggest that when the evidence accumulates, the theory becomes a fact. As I understand this issue, the theory is a description of fact. So, like, evolution is a fact, and the theory of evolution is a description of this fact. So these two entities are kind of a separate thing. So could you perhaps elaborate on that? Well, let me talk okay. No, sorry. To pytanie dotyczy, no, podczas wykładu dzisiaj profesor mówił o tym, w jaki sposób teoria, czym różni się popularne rozumienie takie teorii od naukowego. I między innymi powiedział też o tym, że teoria naukowa przytacza się fakt na podstawie akumulacji wielkiej ilości dowodów, które potwierdzają tę teorię. I pytanie brzmi, czy to nie jest troszeczkę błędne rozumienie w tym sensie, że teoria naukowa opisuje fakty, a nie kumuluje, prawda, fakty. W zasadzie ewolucja ma miejsce i to są fakty, a teoria ewolucji opisuje te fakty. Więc czy mógłby Pan się odnieść do tego i rozwinąć trochę? Well, I would claim that there is no difference between a description of a fact and a fact. They're the same thing. So if you say the theory of atoms is that matter is made up of small, indivisible chemical particles, then that's the theory, but it's not a description of a fact. It's your view of proposition of how the world would be. But then when we can actually find out now, so we can see them now, then that theory becomes a true theory, which is, I mean, and I would call a true theory of fact. So I don't really see a distinction between, and we still call it the atomic theory in chemistry class. And it's become now more than just a coherent explanation for things. It's become verified. So conceptually, there's a difference between a theory when it's first proposed and when it becomes verified. So I'd say that things graduate from theory down to factum as the evidence in favor of them grows stronger and stronger and stronger. But remember, we still speak of the theory of gravity, the theory of atoms, and the germ theory of disease. Okay. Przede wszystkim ja nie widzę takiej różnicy pomiędzy opisywaniem faktu a faktem. Tutaj nie ma takiej dla mnie różnicy, bo w przypadku teorii atomów, no to ta teoria mówiła, że istnieją takie malutkie chemiczne komponenty i teraz, kiedy możemy to zobaczyć, no to widzimy, że istnieją malutkie chemiczne komponenty, które właśnie tworzą atom, prawda? Więc doświadczenie potwierdziło to, co ta teoria mówiła, więc dla mnie właśnie potwierdzeniem prawdziwości teorii, na początku teorii, jakie zostaje wygłoszona, rzeczywiście odnosi się do czegoś, co dopiero zostanie potwierdzone, więc to właśnie z czasem, moim zdaniem, teoria staje się prawdziwą teorią, czy też faktem, kiedy akumuluje się ilość tych dowodów i możemy je właśnie zaobserwować, opisać i tak dalej. Ja mam do tego taki komentarz, bo myślę, że tutaj nastąpiło pomieszanie, pomylenie dwóch znaczeń tej teorii ewolucji. Po pierwsze, takie jest moje zdanie, że to, tak mi się wydaje, że o co chodziło, to jest problem w tym, że początkowo sam proces ewolucji był nie do końca, powiedzmy, akceptowany i on w tym momencie stanowił samą teorię, przypuszczenie, że coś takiego jak ewolucja jest. I to mówimy o czasach około darwinowskich, prawda? Okay. So the voices try to probably explain what the other guest was asking. That it's not so much about the theory or true theory, but the conception of theory. So at the beginning, theory of evolution was a theory how it probably happens, it would happen or it did happen, but there was not sufficient evidence to sustain this theory. I kiedy nazbieraliśmy, powiedzmy, tych dowodów, czyli stosunkowo szybko, przestano traktować to faktycznie jako teorię ewolucji, jako przypuszczenie, że ewolucja zachodzi, tylko faktycznie przyjęliśmy, że jest proces ewolucji, zjawisko ewolucji, tak samo jak jest zjawisko grawitacji, czy nie wiem, wiania wiatru, czy czegokolwiek. Natomiast mamy w dalszym ciągu teorię ewolucji, która nie jest faktem jako takim, bo teoria nie może być sama w sobie
faktem, tylko jest po prostu wyjaśnieniem zjawiska, czy też procesu. I to chyba o to bardziej chodziło, tak? Okay, so and with time we gather more and more arguments and evidence for evolution. We quickly gather them, and therefore we just could state that evolution happens. That evolution happens, and such as gravity happens, and gravity exists. So there's two different things: the evolution as it happens, and the theory of evolution, which is not a fact. Because it only... It's explanation of the evolution, of the process. Yeah. And I think... it's not an explanation. I mean, if you... no, excuse me, this theory is still developing. We are still building, finding new facts, new processes. As some years ago it was only natural selection we thought is responsible for evolution, and all right, this is the most important part, but it is also Moto Kimura with neutral evolution and many other processes which drive evolution. So this is the theory of evolution which explains the process of evolution. And I think that was the question. That was this comment before. And at this level, I think it's simply. Well, yeah, I don't know. But this is. All right, sorry. Więc to, co po raz kolejny zwracam na to uwagę, że jaka teoria ewolucji wciąż pojawiają się nowe idee, ona wciąż się zmienia, ale tutaj nie chcę powiedzieć, że zmienia na zasadzie podważana w całości, tylko rozwijana. Rozwijana, tak, to było duże przysłowo właśnie. Kilka lat temu myślano, że głównie właściwie prawie całości to dobór naturalny odpowiadał za ewolucję. Obecnie wiemy, że to jest dobro naturalne, ale nie tylko, ale wiele innych procesów i że właśnie o to chodziło pytającemu, który mówił o różnicy pomiędzy ewolucją, która zachodzi, pomiędzy tą obserwowalną, którą widzimy na każdym kroku, a teorią, w sensie sposobem, w jaki jesteśmy w stanie, czy też skalą rozumienia tego procesu, bo ta skala wciąż się zmienia. Ja oczywiście uważam, że to wyjaśnienie jest jak najbardziej poprawne i tyle. Okay, yeah, I understand what we're getting at. I think this is largely a semantic problem. Yeah. Because, for example, we have a hypothesis, which is different from the theory. Hypothesis. Charles Darwin had a theory because it was. Remember when I gave my slide on theory? There were facts that went into a theory. Now, I'd like you to explain to me how the germ theory of disease explains smallpox. They're the same thing. Infectious diseases are caused by viruses or bacteria. Yeah. That's the theory, germ theory. Now you see, smallpox is caused by a virus. It's exactly the same exactly, thing. but this is still the theory is this explanation, and it fits to the. But okay, this is issue I think more philosophical issue, not. And largely semantic. But could you explain to me? Could you explain to me how the germ theory of disease explains smallpox in a different way than saying a virus causes smallpox? Okej, najpierw tylko przetłumaczę szybciutko, że to, co uważam przede wszystkim, to jest, że dyskusja, która się pojawia, to jest na poziomie semantycznym, na poziomie filozoficznym, ale dobrym przykładem jest to, że pytanie, które tutaj zadaliśmy, czyli żeby Pan wyjaśnił, w jaki sposób teoria zarazków, czy teoria tłumaczy ospę wieczną, inaczej niż właśnie mówiąc, że pojawiają się w tym momencie wirusy, które powodują, jeżeli nie ma tutaj różnicy pomiędzy tym tłumaczeniem a faktami, które zachodzą, no to faktycznie to rzeczywiście zostaje tylko semantyka. Ja się z tym zgadzam w zasadzie, pozostaje... Mariusz, ty chcesz dodać to wyjaśnienie? So yeah, just to explain myself, because I have a background in physics, so for example, if you take gravity, the fact is that the two massive bodies fall into one another, that's a fact. But the theory is when we basically describe how exactly does it happen, the square of the distance law and so on. So that I understand by... That's not a mechanism. You're just redescribing the phenomenon in mathematical terms. So we don't understand gravity. We don't understand why two bodies attract each other. All we know is that they attract each other at a certain value, and that's the same as the observation.
I mean, I agree with part of what you say, that there is some explanatory basis. What I don't want to get caught up in is to say that evolution is somehow not valid because it's only a theory. That's the whole purpose of that. Yes, and I'm not saying that. Yeah, evolution is a fact. The theory of evolution is a theory. Yeah, Okay? but I mean, when you get into the philosophy of science and you say, well, the theory is that germs cause disease. That's no different from saying that the smallpox virus causes smallpox. You're saying the first one is a theory that explains the second one, but I don't see any difference between those two phenomena. So, Okej, więc tutaj pan zaczął od tego, że ma podstawy w fizyce, tak? Yeah. Tak. I staram się pokazać tą różnicę na zasadzie, że mamy grawitację, że grawitacja zachodzi, dwa ciała się zderzają, a teoria grawitacji to jest opis tych sił, prawda? Tutaj jakaś teoria, tutaj definicje, które znamy jeszcze ze szkół, na jakiejkolwiek poziomie skończyliśmy. I odpowiedź profesora jest taka, że